rozszerzało i to się stale rozszerzało. W 80 roku widzieliśmy, że na początku 80 roku przed Solidarnością właściwie dopiero wtedy, poza paroma nielicznymi robotnikami z Radomia i Ursusa, którzy byli nie tylko naszymi podopiecznymi, ale weszli w ten ruch, ale to było parę osób zaledwie, gdzieś po paru latach, po 2 latach mniej więcej, czyli gdzieś w 78 roku, zaczęły się tworzyć regularne, robotnicze środowiska współpracujące z KOR-em. No, największą rolę historyczną wiemy, że odegrało środowisko gdańskie. Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, małżeństwo Gwiazdów, Bogdan Borusewicz, Gwiazda i Borusewicz nie robotnicy, ale współdziałający ze środowiskiem robotniczym. Bogdan Lis, który trochę później do nich doszlusował, ale też jeszcze w okresie tym KOR-u przed Solidarnością. Zaczęły powstawać komitety wolnych związków zawodowych, komitety założycielskie wolnych związków zawodowych, bardzo prześladowane przez służby bezpieczeństwa, ale nie zduszone jednak. Zaczęła się duża praca oświatowa. Powstała inicjatywa latającego uniwersytetu. Powstało Towarzystwo Kursów Naukowych, niezależne od KOR-u, ale przez KOR bardzo popierane, które firmowało to. Jednym słowem, ta akcja opozycyjna zaczęła się niezwykle rozszerzać. Tajne wydawnictwa, po pewnym czasie już nie tylko wydające czasopisma, ale również książki. Tajna oświata, zalążki związków zawodowych, rodzący się ruch chłopski ze specjalnym pismem przez KOR wydawanym dla tego ruchu pod tytułem Placówka. To budziło nadzieję, że idziemy stale do przodu. Jestem pewny, że gdyby nie to, że te akcje umieliśmy tak pchać do przodu, to nie powstałaby atmosfera, która doprowadziła do powstania Solidarności w lecie 80 roku. Trzeba pamiętać, że Solidarność powstała w Gdańsku, tam gdzie były najlepiej działające środowiska robotnicze związane z KOR-em. Ania Walentynowicz na filmie Robotnicy 80 mówi o akcji samokształceniowej i szkoleniowej przyszłych działaczy Związku Zawodowego. Mówi o około 200 osobach, które przeszły przez to szkolenie. No nic dziwnego, że w Gdańsku musiały też być jakieś skutki. Tam znaczy było już jeszcze skromnie, ale już na setki można było liczyć ludzi, którzy wiedzieli, jak mają działać związki zawodowe niezależne.